Podobno pierwsze zdanie w kazaniu jest najtrudniejsze, więc na szczęście już mamy je za sobą. Szukałem światła na to kazanie przez 2 dni i sięgnąłem do miejsca, gdzie jest źródło wszelkiego światła, czyli do Biblii. 11 rozdział Księgi Mądrości. Tam znalazłem naprawdę niezwykły opis Boga. Do tej pory jakoś on nie zwrócił mojej uwagi, bo w Księdze Mądrości Pan Bóg opisywany jest jako ten, który jest miłośnikiem życia. To jest miłośnik życia. I każdy człowiek, który w Boga został zanurzony, jak przed chwilą przeczytał brat Jakub u świętego Pawła poprzez chrzest, staje się również podobny do Niego, staje się taki jak Bóg. I kiedy sobie myślę o tych miłośnikach życia, o ludziach, przez których Chrystus świeci jako największy miłośnik życia, to przypomina mi się taka osoba, francuska siostra zakonna Emanuela, która zmarła 7 albo 8 lat temu. Kiedy miała ponad 60 lat, to zamiast udać się na taką zakonną, bezpieczną emeryturę, to wyjechała do Kairu, gdzie pracowała w takich najbiedniejszych dzielnicach, które są tak zwanymi w sumie wysypiskami śmieci. Pracowała z ludźmi, do których niewielu chciałoby pójść. I zaraz po jej śmierci ukazała się jej książka. W radiu pojawiły się dżingle, nagrany głos siostry Emanueli. Cześć, tu mówi siostra Emanuela. Kiedy słuchacie tych słów, ja już jestem po tej drugiej, lepszej stronie. Jestem bezgranicznie szczęśliwa, ale chciałabym was zachęcić do przeczytania mojej najnowszej książki. Mam 100 lat i chcę wam coś powiedzieć. Taka była. Kiedyś zorganizowano koncert rockowy. Na widowni kilkadziesiąt tysięcy osób. Siostra Emanuela została zaproszona na scenę. Światło reflektorów, kamery. Wychodzi 80-letnia, drobna, zgarbiona kobieta w habicie. Konferencjer bierze mikrofon i pyta: co chce nam siostra powiedzieć? Czego siostra pragnie? A ta Emanuela wyprostowała się jak struna, spojrzała na ten tłum i powiedziała: rewolucji. I to, co się dzisiaj dokonało na krzyżu, to jest największa rewolucja w historii świata. Bo Jezus Chrystus, Bóg, który wcielił się w człowieka, pokonał śmierć, aby ona już nie była dla nas końcem. To jest bardzo dziwna śmierć, bo to jest śmierć, która daje życie. Pewnie pamiętacie o Jezusie, Ewangelie piszą, że wszyscy zdumiewali się Jego nauką, bo nauczał jak ten, który ma moc. Co to jest, jakaś nowa nauka z mocą? Dziwili się. I nowość wydarzenia zmartwychwstania wiąże się właśnie z tym, że jest ono z mocą. Że życie wygrało ze śmiercią i życie w Chrystusie ma ogromną moc. Dlatego w średniowieczu tak popularny w Kościele był śmiech wielkanocny, zwany risus paschalis. W tym czasie były takie zalecenia, żeby wygłaszać kazania pełne żartów i dowcipów, aby podkreślić, że minął czas smutku. Jednak z czasem księża pozwalali sobie na zbyt swawolne żarty i w XVIII wieku zakazano owego risus paschalis. Jednak sens owej tej radości wielkanocnej pozostał. Jezus pokonał śmierć, pokonał moc demona, dlatego chrześcijanin, ten, który przez chrzest został wszczepiony w Chrystusa, powinien wyśmiać diabła, ponieważ wciąż on oskarża, chce nam wmówić, że jesteśmy nic nie warci, że wszystko stracone. Zły duch nie znosi zdrowego śmiechu, a tam, gdzie radość, jest zawsze Bóg. I nas czasami Pan Bóg uczy tej radości, także przez upokorzenia. Pamiętam kiedyś w jednym z naszych kościołów miała miejsce taka sytuacja, że do zakrystii przyszła pewna pani po kazaniu i mówi: proszę ojca, znakomite kazanie ksiądz powiedział, znakomite. A ten ojciec spuścił głowę, wiadomo, przymknął oczy, taki zakrystyjny savoir-vivre i powiedział, przymknął oczy i mówi: ale to nie ja, to Pan Bóg. A ta osoba: nie, bez przesady, aż tak dobre to nie było. Ja myślę, że ten dystans do siebie jest potrzebny, bo dzięki temu człowiek uczy się takiej wolności od siebie samego
i zdrowej radości. Jezus Chrystus, który pokonał diabła, pokonał śmierć, to jest miłośnikiem życia. I my też, jako ci, którzy zostali zanurzeni w Chrystusa, jesteśmy powołani do tego, żeby życie dawać. Jak to zrobić? I poszukałem rad w dwóch takich chyba dla mnie najbardziej wiarygodnych źródłach. Pierwsze źródło oczywiście Pismo Święte, tam jest zawarte źródło wszelkiego światła. Jak zachowywali się apostołowie po doświadczeniu zmartwychwstałego Jezusa. I drugie źródło to jest tradycja chrześcijańskich mnichów, zwanych ojcami pustyni, ponieważ to jest bardzo ciekawe źródło, bardzo ciekawy trop, ponieważ mnisi to byli ludzie, którzy w pewnym momencie swojego życia spotkali zmartwychwstałego Jezusa, żyjącego Jezusa i zauważyli, że pokój, który On im daje, jest czymś nieporównywalnym z niczym na tym świecie. I oni wówczas zaczęli się zastanawiać, co zrobić, żeby ten Jezusowy pokój w sobie zachować. I wyszli końcem III wieku na egipską pustynię. Egipt to ówczesne takie centrum duchowości chrześcijańskiej. I co robili? Zaczęli eksperymentować. Eksperymentować na sobie, czyli wcielać słowo w czyny. Więc to, co oni mówią, to jest bardzo proste i mądre, ale też jest bardzo wiarygodne, ponieważ nie jest oparte na jakiejś wydumanej teorii, ale na ich osobistym doświadczeniu. Jakby oni mówią, to przerobiłem na własnym życiu, to działa. I w tradycji chrześcijańskich mnichów pojawia się takie przekonanie, że po spotkaniu żyjącego Jezusa człowiek staje się przemieniony, ale zły duch chce nam tą radość zabrać. I w życiu duchowym bardzo łatwo, twierdzą dalej mnisi, sprawdzić, kiedy atakuje nas demon i kiedy człowiek mu się poddaje. Bo oni twierdzą, że oddalając się od Pana Boga, który jest źródłem światła, źródłem wszelkiego szczęścia, momentalnie wchodzimy w narzekanie. I demon zalewa nam oczy ciemnością, tracimy wówczas poczucie sensu, tracimy wówczas zdrowy humor oraz rzecz niebywale ważną, czyli wdzięczność. A narzekanie jest objawem tego, że nasza dusza jest chora. I to pokazuje nasz język. Nawet w takiej tradycji zakonnej jest zachowana historia o tym, jak to pewien człowiek chciał zostać pustelnikiem i przyszedł do bardzo surowego zakonu kontemplacyjnego, w którym była taka tradycja, że można było się odezwać raz na 5 lat. No i tam zamieszkał w tym klasztorze. Przychodzi po 5 latach milczenia do przeora i mówi: łóżko twarde. Minęło 5 lat. Przychodzi znowu do przeora i mówi: woda zimna. Mija kolejne 5 lat milczenia. Przychodzi do przeora i mówi: odchodzę. A przeor: wcale się nie dziwi, od początku tylko narzekałeś i narzekałeś. I narzekanie to jest właśnie brak wiary w to, że Jezus żyje i działa w moim życiu. Zły duch jest w Biblii utożsamiany z ciemnością i atak demona można łatwo poznać po zmianie języka. Nawet jeden ze świętych pustelników mawiał, że jeżeli mnich pozostaje zbyt długo poza celą, czyli jeżeli opuszcza takie miejsce, w którym może napełniać się Chrystusem, to błyskawicznie napadają na niego demony, a myśli stają się ponure i wchodzi w narzekanie. Czyli człowiek, tracąc żywą więź z Jezusem Chrystusem, źródłem wszelkiego światła i pokoju, traci pogodę ducha. A jeżeli człowiek narzeka, to demon zalewa oczy tuszem i wszystko się widzi na czarno. I nawet jak się patrzy na to swoje życie, które jest darem od Pana Boga, albo jak się patrzy na drugiego człowieka, to się widzi tylko braki. No są takie osoby, które są już tak zainfekowane ciemnością, że tylko widzą zło. No czasami ma się ochotę powiedzieć, co złego słychać, nie? No, mieliśmy kiedyś z ojcem Benedyktem, to nie było dawno, 15 lat temu, w nowicjacie mieliśmy takiego brata z Węgier, Gergiej. Słabo mówił po polsku, ale przesympatyczny człowiek, naprawdę. I słabo mówił po polsku i nie zawsze potrafił się wypowiedzieć tak, jakby chciał. I czasami wychodziły z tego komiczne sytuacje. I to było tak, że kiedyś spotykam go na korytarzu klasztornym i mówię: Gergiej, jak ci mija dzień? A Gergiej: dobrze. A w 2 słowach Gergiej: nie dobrze.
No widzieliście jakiegoś świętego, który by narzekał? To nawet nie chodzi o takich świętych ogłoszonych przez Kościół, ale o takich ludzi, przez których świeci Pan Bóg. Na pewno takie osoby spotkaliście. No spotykasz takiego człowieka, a świeci przez niego Chrystus. A najlepsze jest to, że takie osoby są tego nieświadome i gdyby ktoś im to powiedział, to by się zawstydzili. Święty Wincenty Ferreriusz pisał, że świat za czasów ojca Dominika był tak karygodny, że nie byłoby grzechu, którego by nie popełniono. Ale święty Dominik nie skupiał się na narzekaniu, tylko robił swoje. Był zapatrzony w Jezusa, był miłośnikiem życia. I zapiski przedstawiają nam Dominika jako osobę niezwykle pogodną. Jakby Dominik nie siał ciemności, tylko niósł światło.